Panie Batman, Gotham cię potrzebuje. Pokaz laserów, zobaczcie. Oto dzień dobry, w ten piękny, ciemny dzień. Właśnie mamy gdzieś chyba 4:20. Około godziny 8 mamy lot do Hongkongu. Tak, będziemy lecieli do Hongkongu. A za chwilę wychodzimy i będziemy łapali taksówkę, tak więc opuszczamy ten piękny pokoik z takim pięknym oto widokiem na miasto. Więc mówiła papa Chongqingowi. Jak wrażenia? Zimno. Zimno. Strasznie zimno, to było mega zmorzliśmy. Generalnie na zewnątrz jest 12-13, 10 stopni, nie ma ogrzewania. Tak, jest nichuchu. A są okna takie duże, jak widać zresztą, tak więc... Ja spałem Kołdra tak, 2 kołdry, akurat nie mieliśmy takie cienkie. Bluza, skarpetki, spodnie. W ogóle zauważyliśmy, że w Chinach nie ma czegoś takiego jak jakieś grzejniki czy coś. Mieliśmy tylko nawiew i nawiew mieliśmy tylko zimny, mogliśmy sobie wyłączyć tak więc. Pamiętajcie, że w Chinach jest coś takiego jak dziura w toalecie typu azjatyckiego, czyli tak zwanego na małysza. No, ale wszędzie, w biurach, w centrach handlowych. tak, w KFC, w Starbucksach, tak więc nawet w takich niby europejskich rzeczach. Też jak najbardziej tylko takie tam toalety, tak więc. A proszę przyzwyczaj albo zbij. Tak. Papa, 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 zimno koiku, papa. No, matko. Tam. Biją? Póki co czekamy na taksi. Humory dopisują. Nie, chyba za krótko spaliśmy, tak więc to tak widać. Halo, panie taksiarz. Proszę czekać. No to właśnie udało się dorwać, znaczy taksówkę. W sumie tu już jesteśmy na lotnisku. Nie było problemu z tym. Myśleliśmy, że będzie o wiele gorzej. Sam nas zauważył. Sam nas zauważył, zatrąbił za taką przyjemność z centrum w sumie miasta. Na dojechanie tutaj zapłaciliśmy 55 juanów. Wow. No tu teraz wielki... Jedyny minus, że nas wysadził na wewnętrznym lotnisku. Tak, i teraz musimy drałować na Ale wytłumacz komuś, kto nie International. mówi po angielsku, że mamy nas zawieźć dalej. Tak. A propos właśnie tego angielskiego, to Anita miała fajną przygodę, jak pisała do naszego hotelu pisała. I chcieliśmy dowiedzieć się, to chcesz opowiedzieć to? Znaczy tak, chciałam się dowiedzieć generalnie, czy nasze pokoje są zabukowane w odpowiedni sposób, bo chcieliśmy mieć specjalny pokój z bardzo dobrym widokiem. I przy okazji się dowiedzieć, czy jest możliwość zamówienia przez nich taksówki, bo wiadomo, my po angielsku, oni po chińsku ciężko. No I przy okazji dowiedzieć się, czy w ogóle to istnieje, to rezerwacja, hotel i tak dalej. Wiadomo, jeżeli będziecie pisali, to znaczy okazję to coś napiszcie, zobaczcie, co w ogóle się dzieje. Chyba, że jest dużo recenzji czy coś. Tutaj była jedna. Tu była jedna recenzja. No i właśnie wysłałam wiadomość. Dostałam odpowiedź po chińsku. Troszeczkę spieszona, oczywiście wiadomość zupełnie pomylona. Troszeczkę zdziwiona byłam. Odpisałam im znowu po angielsku, ale jak to, przecież rezerwowaliśmy w październiku coś tam. Odpowiedź znowu po chińsku. Tak więc my wysyłaliśmy im po angielsku, oni nam wysyłali chińskie znaczki i tak w kółko. I tak sobie I tłumaczyliśmy. taka konwersacja tak trwała. W pewnym momencie chyba dorwali kogoś z angielskim, bo odpisali nam, że przepraszamy, źle Cię zrozumieliśmy. I to już było po angielsku. To już było po angielsku, dokładnie. No tyle jest języka, no nasz taksówkarz znał słowo airport. Albo chyba się domyślił po bagażach i
po białych twarzach. Ogólnie jest problem, naprawdę jest problem, oni czasami coś do nas mówią, Się cieszą, uśmiechają. coś do nas mówią, ale to nie, to jest miłe oczywiście, tylko że cieszą się, ale znaczy mówią coś, ale to widać, że zadają pytania, tak więc to jest na takiej zasadzie. A jeżeli na przykład jakąś cyfrę do zapłacenia, znaczy coś do zapłacenia, to nie potrafią wyciągnąć kalkulatora, chociaż ostatnio w 2 czy 3 przypadkach tak było, to mówią to samo, tylko że powoli i wyraźniej. My mówimy, że nie rozumiemy, a oni tak czy inaczej mówią to samo, powoli, ale wyraźniej. No a potem napiszą na kartce i jeszcze przeczytają ci, żebyś zapamiętał, jak jest 41. Tak, i że masz to już pamiętać. Albo jeszcze był taki przypadek, że pan do nas mówił, my nie rozumieliśmy, to przyszła sklepowa i powiedziała to samo. Tak. Po prostu nie wpadałem na to, żeby pokazywać na palcach. Oczywiście system pokazywania na palcach. Znaczy inaczej, spadają na to, żeby pokazywać na palcach, ale w momencie, w którym my zaczniemy pokazywać na palcach. A propos jeszcze tak Chińczyków i białych twarz, bo tak wczoraj mówiliśmy, że praktycznie nie ma białych twarz. A jednak się okazało. Że chyba widzieliśmy jeszcze jedną parę widzieliśmy. Typowi turyści. Widzieliśmy jedną parę. No to w sumie tak wczoraj naleciliśmy chyba z 4 czy 5 osób poza nami na mieście. Tak. Oczywiście jak to w Chinach. Ja to wcześniej o tym czytałem, nie wiedziałem, pierwszy raz my jesteśmy w Chinach. Atrakcją turystyczną zostaliśmy. Tak. Gdzie niegdzie były robione nam zdjęcia z przyczajenia. Czasami ktoś tam się, nie wiem, między nami wcisnął i zrobił sobie zdjęcie, w ogóle nic nie mówiąc. Tak, a czasami zaczęli po prostu iść z nami. Po prostu zaczęli z nami iść i tak goście, że kochaj niby zdjęcia im robi. Jak my się zatrzymaliśmy, to od razu się przytulili. No, z takiego z partyzantki, tak więc... Tak, taki, że nawet ślepy by zauważył, ale... Tak, no ale jak to w kinach podobno to jest standard i potwierdzamy jak najbardziej, to jest standardem. I tak my mieliśmy mało, bo my podróżujemy dużą grupą. Jakbyśmy byli tylko w dwójkę, podejrzewam, żeby to było dużo częstsze. A jako ciekawostka, Spirit of Tibet. Ciekawe. Jak się czujesz, Bartoszu? Przetrzepany? Trochę śpiący. A jak kontrola? Nieźle przetrzepani, tak więc sam po sobie też wiem, wszystko nam powerbanki sprawdzali i tak dalej, tak więc... Nie wchodzi. A, no photo? No photo. Bardziej no camera. No tak. Tak więc przetrzepali, naprawdę mega nas przetrzepali. Wszystko patrzyli co mamy, powerbanki. 2 razy moją, jak to się nazywa, mojego traya 3 razy cofali, No. 2 razy, już Tak. nawet nie liczyłem, bo tylko leciał tam i z powrotem, rozpakowywałem, przepakowywałem. Dokładnie. Ja też. Powerbanki, wszystko. Wyrzucili nam szampony suche, mieliśmy, ponieważ było napisane, że to jest jako łatwopalne. No, tak więc jeżeli kiedykolwiek będziecie lecieli z Chin, to nie miejcie żadnych zapalniczek. Powerbanki muszą być opisane, jaką muszą mieć wartość. Paski czy jakieś tam takie inne rzeczy na sobie jak macie, w sensie do spodni, to tego nie trzeba pokazywać, ale trzepanko jest ostre. Wszystkie spreje, które mają napisane właśnie, że są łatwopalne, zostają wyrzucone. No ale jesteśmy już po odprawie, teraz tylko czekamy na samolot do Hongkongu z gate'a numer 5. Tak więc zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, mam nadzieję, że ok. Lot będzie trwał około 2 czy 3 godzin i opuszczamy Chongqing. Było miło. No, tak więc już jesteśmy, właśnie wchodzimy, teraz będziemy wchodzili do samolotu, wchodzimy tunelem. Już opuściliśmy w sumie teren Chin. Chin. Wypuścili nas, jest ok, jesteśmy legalni, z tyłu mamy tego pana drugiego planu, gdzieś mi się schował, o jest. Tak więc już teraz mamy boarding passy, wszystko mamy, wylatujemy. Hello, oh sorry. Thank you. Wylecimy. Tak więc, a to nasz samolot. Hello. Oh, okay, thank you very much. Yeah, and we together.
Yeah. Thank you. Właśnie o to chodzi. To był najtańszy lot do Hongkongu z Chongqingu. Masz generalnie komfort, jakbyś w jakiejś laksyli leciała. Hongkong. Co mamy? Dostaliśmy gazetkę w tą. South China Morning Pass. O, tak więc dostaliśmy gazetkę do poczytania. Póki co wstępnie możemy ocenić linię Hongkong Airlines za bardzo, że mają bardzo dużo miejsca, tak więc na siedzeniach. Generalnie Hongkong Airlines wydaje się taką typową azjatycką linią lotniczą, czyli taka jak linie oczywiście powinny być, czyli lekko luksusowa, ale nie za droga. Dokładnie. I mamy mega dużo miejsca. Bardzo dużo miejsca jest, bardzo przyjemnie jest. Dużo miejsca jest na bagaż, bo są te kufry, te kufry, to chyba wam pokażę zaraz. Wow. Kufry są olbrzymie. Tam, o, zresztą co widać, jest mega dużo miejsca. Tak więc fajnie, dziwo w sumie. o dziwo, jak na azjatyckie linie lotnicze to jednak jest sporo tego miejsca. Dobra, mamy współtowarzysza już właśnie teraz, towarzyszkę. Pani usiadła koło nas, lokalna, tak więc ja wyłączam kamery i do zobaczenia w Hongkongu. Na razie. Tak więc witamy w Hongkongu. Jak widać mamy internet w końcu, normalnie działa, jest Facebook. Widać, że wszyscy, naprawdę wszyscy korzystają z Facebooka, tak więc o, już są powiadomienia, zresztą to słychać, tak więc jest ten internet po 3 dniach bez aplikacji, bez Facebooka. Teraz skończy się chodzenie. Dzisiaj stwierdziłam, że jest dzień Facebooka, nigdzie nie wychodzimy. Tak. Trzeba nadrobić 3 dni. Tak więc już mamy internet i działamy. Teraz jesteśmy na dworcu autobusowym i czekamy właśnie teraz na połączenie do centrum, na Kowloon. W Kowloon mamy hotel na Chongqing Marshall. Zieleni od razu jest. Taksówki i tak dalej. Atrakcje turystyczne, bilety na te atrakcje. To bardziej jak kaja. Mądrze mówisz, pogadaj coś. Co mam mówić? Jest przepięknie. Jest słońce, jest ciepło, jest świeże powietrze, mimo że troszeczkę mgło jest i chmur. Jest bardzo, bardzo fajnie. A stąd rzeczy przychodzą z AliExpress. Myślę, że w tamtym kontenerze właśnie. Kurde, jak tu wygląda ten Chongqing Mansion.
Tu jest Chongqing Mansion. Tu właśnie mieszkamy. To witamy w Hongkongu. Kolejny raz chyba to mówię, ale to nie szkodzi. Tak więc jesteśmy aktualnie na promenadzie z widokiem na Hong Kong Island. Ponieważ jesteśmy jakby po drugiej stronie, jesteśmy na Kowloon. Kontynentalna część Hongkongu. Dokładnie. Ale to jest jako cały region, to jest Hongkong, tak? Więc to jest wszystko razem jako państwo, miasto, jako samo Hongkong. jak- Zmęczeni, w ogóle spaliśmy dzisiaj tylko 3 bądź nawet niecałe 4 godziny w samolocie. Ja dzisiaj chyba 2,5 godziny spałam, plus godzinę w samolocie. Wczoraj też spaliśmy 6 godzin, przedwczoraj też 6 godzin, tak więc jesteśmy całkowicie niewyspani, zmęczeni, ale też nie chcemy naprawdę iść do hotelu spać, bo tak Szkoda ładnie. dnia, szkoda wieczoru i szkoda wieczoru. tego pięknego widoku, żeby go opuścić. Ale jest fajnie, jest cieplutko w ogóle, mamy chyba z Jest 20, przyjemnie. z 20 parę Ja stopni, ubrałam tak więc sweterek, bo jesteśmy nad wodą. Troszeczkę chłodniej jest nad wodą, ale jest tak 20 parę stopni, a jest wieczór. W dzień będzie około 24, więc naprawdę bardzo przyjemnie i w końcu ciepło. W końcu jest jakieś słońce, w końcu da się oddychać. jest ładne, tak, W dokładnie. końcu ktoś mówi po angielsku. No jest, jednak w Hongkongu to jest prawda, w Hongkongu nie ma problemu z językiem angielskim. Tak, to mi się czasami zapomina, że już w Chinach nie jestem i ja po angielsku nie mówię do ludzi. Tak, i czasami jakoś pokazujemy tak głupio, bo czasami coś pokazujemy paluchem, a oni normalnie ładnym, pięknym angielskim. Tak jest. Samo dostanie się z lotniska tutaj kosztowało nas 110... Nie. W jedną stronę bilet kosztuje $33 dobra. hongkońskie. W dwie strony, jak się kupi od razu return, kosztuje to 55, a return jest ważny przez 3 miesiące. Lubi klimaty właśnie urbanistyczne, światła, ładne widoki tego typu, to Hongkong jak najbardziej. Jest mega dużo ludzi, jest po prostu tłumy ludzi, jest setki ludzi, po prostu na ulicach to samo, Ale jest setki ciekawie, ludzi. jest ładnie, jest ciekawie, są całe ulice marketów z wąskimi przejściami, gdzie można kupić wszystko i nic, zjeść wszystko i nic i tak samo się napić wszystkie. Można i elektronikę kupić i po prostu wszystko chyba dokładnie. Wszystko, Od dosłownie ciuchów wszystko. po podróbki, oczywiście podróbek też jest multum, jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć w podróbki, to też to Samsunga dostanie. Galaxy na przykład, Tak, 7, nie ma problemu, żeby go kupić. Oczywiście tutaj. jest zakaz fotografowania. No, tak więc pewno ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o przywiezienie go. Taki dzień mamy trochę urwany z życia, bo jednak jesteśmy zmęczeni i coś czuję, że szybko padniemy, ale to też mamy jeszcze dużo planów, żeby coś tam pozwiedzać. Dużo planów, ale też dużo czasu, wbrew pozorom, bo na Hongkong nie mamy jednego dnia, tylko 2, więc tak, półtorej, bo jeszcze Makao. Jeszcze do Makao, ale Makao to będzie za A to 2 później. dni. To później. No to pozdrawiamy z tego pięknego Hongkongu dzisiaj. Trzymajcie się. Trzymajcie się, najprawdopodobniej za tydzień, bo te wszystkie vlogi tak będą gdzieś z tygodniowym Oj. opóźnieniem, albo z dwutygodniowym, nie mówię od daty, bo to nie będą daily vlogi, tylko ogólnie Nigdy nie są. to będą od zmontowania te vlogi, tak więc najczęściej co tydzień zapraszamy, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie tam łapki w górę, jeżeli wam się podobało. Dajcie jakiś znak, że jesteście, bo nie Dokładnie. wiemy, czy w ogóle Mam nadzieję, że nowa będzie. jakość nagrywania będzie wam się podobała. Mam nadzieję, że będzie nas słychać w końcu, bo wiem, że podobno nas nie było słychać do tego czasu. No i tyle. Trzymajcie się. Na razie.